Knyszyńska ma dużo wilków. Nie ma bezpiecznej dawki, Rafał pisze. Jezus Maria. Muszę wiedzą, że mamy chałwę. Dzień dobry szanowni państwo, witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. To wasz ja, czyli Marek. Gdzieś tutaj po okolicy ruin włóczy się Bondo. Zapraszamy was w nietypowe miejsce, przynajmniej dla nas, na magiczne Podlasie. Oddzielnie zabawimy się w kulinarne Podlasie, bo już byliśmy na obiedzie w tatarskiej jurcie. Jesteśmy teraz w Wierszalinie, na ruinach cerkwi łamane przez kościoła proroka Ilii, czyli Eliasza Klimowicza. Bondo interesujący się m.in. muzyką zespołu Batuszka. Aktualnie patriark. Jak idziemy w takie miejsce, staramy się dowiedzieć jakichś ciekawostek. Się okazało, że Batuszka tutaj jest zainspirowana magią Podlasia, między innymi historią samozwańczego proroka Elii z Wierszalina, który chyba okazał się defraudantem. Miał tu tysiące wiernych, którzy przychodzili, między innymi dawali mu kasę, a on koniec końców postawił cerkiew, później tą cerkiew sprzedał i nawiął wraz z tym wewnętrznym kręgiem wtajemniczonych wyznawców. Nie będę tutaj wam mędrkował, bo to nie moja rola, ale na pewno warto, będąc na Podlasiu, skoczyć sobie do Kruszynian na coś tatarskiego do zjedzenia. Na 100% warto, naprawdę warto. Bondo w szoku, mówi, że taki klimacik, bo tu jest nietypowy klimacik. Zajechać sobie do Wierszalina, który jest głęboko w lesie. Nie ma żadnych oznaczeń, trzeba sobie radzić samodzielnie. Tu najlepiej sobie offline'ową mapkę ściągnąć, na przykład chociażby Google'a, żeby nawigować, bo z netem też jest kiepsko. W Kruszynianach wskoczył nam, że witajcie na Białorusi. A teraz jedziemy jeszcze na Kładkę Wyżary, do Galerii Rzeźb, zobaczyć w jakim jest stanie. Ja tutaj odwiedzałem te miejsca z rodziną niektóre. Tym razem Puszcza Knyszyńska jest jakby naszym takim centrum zainteresowania i tutaj wokół niej będziemy się kręcić, właściwie na południe od Supraśna. Obok Wyżar niedaleko jest też wieża widokowa na polanie, gdzie można spotkać pasące się żubry. Puszcza Białowieska bierze cały fame i splendor, a Puszcza Knyszyńska jest sobie fajna obok i jest mniej, wiecie, uczęszczana, budzi mniejsze zainteresowanie, przez co niektórzy stwierdzą, że jest gorsza, a niektórzy stwierdzą, że jest lepsza. Nam się podoba. Za chwilę się zwijamy i jedziemy do Wyżar. I tam się będziemy bunkrować. A jutro, skoro świt, ruszamy. Puszcza Knyszyńska, uroczyska, pan Bondo, pasujący do klimatu. Jeszcze chwilkę połapiemy tutaj fajność tego miejsca, bo jest naprawdę, przede wszystkim jest nietypowe. Może niełatwo trafić, ale tutaj na Podlasiu generalnie trzeba być na to przygotowanym, natomiast no, jest to fajna rzecz. Najlepiej sobie najpierw pozaznaczać gwiazdkami miejsca, w które chcecie wpaść, a później zassać sobie cały obszar offline, bo naprawdę tu z zasięgiem jest kiepsko. Żeby nie plątać się po tych lasach, bo tu często jest tak, że jedziecie drogami, które nie wyglądają na pierwszy rzut oka na drogi publiczne, a po drugie, no faktycznie w tych lasach można się pogubić, jak się terenu nie zna, więc mapa, kompas, a najlepiej nawigacja, bo po prostu najszybciej i najwygodniej, jak się chce jak najwięcej zobaczyć. Cisza i spokój. Tu jest naprawdę fantastycznie, aż żałujemy, że mamy tak daleko. Zapraszamy na film. Bondo, zapraszasz na film? Jeden i drugi. A bunch of redneck Robin Hoods. Bunch of redneck Robin Hoods. Hey, we're living good. Back in the woods. Ale zasuwamy. Dojechaliśmy na zbiornik Wyżary. Trochę dłużej nam zeszło, bo te drogi tutaj, no czasami jest wyzwanie, nie? Dla osobówki. Szutry, dziury, no zwłaszcza niskiej. Za 13:08, za 4 minuty zachód słońca. Nagram sobie przebitki na kładce, właśnie dochodzimy. Mam zadyszkę, bo biegniemy właściwie, teraz zwolniliśmy. Za kładką się widzimy, ale kładkę zobaczcie, bo jest przecudna. Był środkowy. Tak, na zdjęciach z zeszłego roku, no. Ja tu byłem w 2021 i była petarda, a później zobaczyliśmy na zdjęciach na Google Mapsach, że palce pourywane, został tylko środkowy, pomalowane sprayami. Tu są jakieś rzeczy, takie mniejsze chyba. W ogóle zamysł jest ciekawy i brak konserwacji opiekuna człowieczego jest zamierzony. Teren monitorowany jest tabliczka. Patrz, a tu jest jeszcze dalej. Możemy tam zerknąć, co tam jest. Ale zachodzik, proszę Państwa, Kładka Wyżary. Ładnie. Odpuśćmy. To wszystko będzie w jednym miejscu. Jeszcze będę dorzucał. Dobrze, to Ci Ja mam worek. W ogóle wiesz co, bo to jest tak. Ja nie chciałbym
oceniać żarcia, bo nie chciałbym, żeby moje jakieś tam, wiesz, subiektywne widzimisię, czy jakieś tam smaczki takie, wiesz, owakie, gust, coś, wpływał na czyjś biznes. To ciulowe, nie chciałbym tego na bary brać. To jest twoja opinia, czy ktoś to sobie weźmie do serca, czy nie. No tak, I ale nie wiesz, pojedzie. akurat jeżeli chodzi o gusty kulinarne, nie masz szans nawet jakoś udowodnić, że o, ten ma rację, ten nie ma racji, bo to jest tak subiektywne, że no nie da rady, nie? To raz. Influencerzy typu Książulo, tak samo jak ma mega taki power, żeby kogoś, nie wiem, komu upada interes, komu kiepsko idzie, a na przykład robi coś fajnego. I to było coś chyba z rurkami, z kremem czy coś, pamiętasz? Takie coś? Było, no. No to jest w stanie, wiesz, załatwić takie pierdyknięcie, że tam pewnie to nie trwa tam miesiącami, ale pewnie z tydzień, dwa po tym filmie po prostu ci ręce odpadają od roboty. Bar w Warszawie, gdzieś tam pod urzędem chyba, w piwnicach zlokalizowane. Takie starsze panie tam go prowadziły. Aha. To się zamknęły po tam chyba miesiącu od jego wizyty, bo stwierdziły, że mają dość, bo kolejki, kurde, nie Bo miały zamęczyły końca. po prostu. Wolałyby, żeby on nie przychodził. Tak miały co robić, Mhm. ale wolały, żeby nie przychodził. A on tam, wiesz, w samych superlatywach się wyraża na temat tego No jedzenia, tak, nie? jak to przemnożysz przez ilość ludzi, którzy są chętni No. sprawdzić to, co polecił. Ale też był typ No to- na przykład na Wybrzeżu, który robił burgery i on powiedział wprost, nie? Było ogłoszenie wielkie, mam 200 bułek, 200 burgerów wydam, jeśli kolejka jest dłuższa, to jak jesteś 201, to no, równie dobrze możesz iść, no bo ci nie dam, bo nie mam z czego, nie? Tak naprawdę, patrząc na te kurde filmy o jedzeniu, czy nawet na Roberta, Pana Roberta, pan Makłowicz jest najpiękniejszy. No, trochę się szanujmy. No właśnie. ja myślę, że tam po chwili byśmy byli na ty z panem Robertem. Pozdrawiamy pana Roberta. No tym bardziej tutaj są, wiesz, tutaj są sposoby na przyspieszenie, że tak powiem. Tak. Nie chcę używać tego języka, ale to się broda nas. Oglądam pana Roberta Makłowicza, jego ekscelencję. Jak Podróżniczo. oglądam- Tak, historycznie, podróżniczo, bo po prostu ten element kulinarny to mnie często wkurza, szczególnie jak jestem w robocie po 12 godzinach i jestem na śniadaniu. Włącza się po obiadku, przed kolacyjką. No ja rzadko jem taki obiad, żeby mi jego ekscelencja apetytu nie narobi. Odpowiedzialność jest wielka. Influencerzy trafiający, powiedzmy, do masowego odbiorcy mają mega odpowiedzialność, tylko że często mają to też mega w nosie. Robisz reckę, nie wiem, produktu, oceniasz to jak najlepiej potrafisz, no nie zastanawiasz się, czy zrobisz jakiejś firmie krzywdę, na przykład coś się stało, ale zdajesz sobie sprawę, że używałeś produktu niezgodnie z przeznaczeniem. To jest największy problem ludzi. No dobra, ale... Jak coś ktoś kupił, zapłacił za to pieniądze i coś się zesrało, to się zepsuło, nie? Jak często Samo? widzisz, wiecie co, coś robiłem i zepsułem, kurde, czy to się da jakoś... Nie, zepsuło się. Jak 5-latek w przedszkolu, wiesz, proszę pani, temu dinozauru odpadł łeb. To nic, że tam zęby, ślady zębów są. Oprócz tego, że coś jest gównem, bo to też się tak zdarza. Ale jak nadużywasz i nadużywasz solidnie i coś się stanie, to już nie mów, że się popsuło, nie? Tylko popsułem po prostu. Jak powiesz, że popsułeś, akceptujesz swój udział w tej zbrodni, trochę się boisz, o nie wiem, a zapłaciłem tam 800, a może mi nie uznają gwarancji. Panie, leżało w szufladzie, wyciągam, złamane, no. Długo w czymś nie chodzisz, to ci się kurczy w szafie, nie? Nie wiem, o czym Koszulki, mówisz. spodnie, no, a ja wiem, o czym powiedzieć. No. Samo się kurczy. Osoba, która ogląda jakąkolwiek recenzję, powinna mieć też trochę oleju w głowie i się kierować własnym pomyślunkiem, a nie tym, co powie pan, No. kurde, na filmie, nie? No oczywiście, że tak. Idea recenzji powinna wysyłać w świat informację wyraźną, że to jest twoja subiektywna opinia. Nie ma czegoś takiego jak obiektywna opinia, nie? Nie ma obiektywnych opinii czy obiektywnych recenzji. Wracając do tej restauracji, no jest takie trochę odczucie, że to już jest trochę poszło Ta w stronę masowa, masową, nie? No, najbardziej to mnie nie boli to, że był makaron rozgotowany, bo to ja naprawdę rozumiem. Najbardziej to mnie teraz boli ta kawa i ten kompot w papierowym kubku. No lurka z kardamonem, Znaczy, nie no- oszukujmy się, nie? Ani to nie była dobra kawa, ani nie była mocna kawa. Raczej z tych podłych kaw, okej, nie? Kawa po Aromat był. 3/4 papierowego kubka, jak kosztuje 12 zł, okej, ale to mi się zaraz zapalają, wiesz, które kontrolki tego rypania frajerów w schroniskach, wiesz, dostajesz 150 ml lury. To nie chodzi o to, że czujesz się, nie wiem, o, wygrzmocili mnie na 17 zł, oddawaj moje 12, bo piątkę była warta. Nie Tylko było. masz bliski bardzo kontakt z kimś, kto naprawdę powinien się zastanowić nad swoim sumieniem. W 5 stawach można zgonić na to, ale na stogu izerskim, gdzie masz 5 metrów do gondoli i jeszcze drogę do tego obok. No ale jeszcze dopowiedzmy może, No, bo mnie to trochę boli. Ale co? No ty mówisz, 3 lata temu byłeś i też No było tak, w karcie napisane, że
Ponieważ to jest miejsce tymczasowe, to używamy papierowych, jednorazowych talerzyków. Tymczasowość nie zakłada konkretnych dat. Kawa, kompot, też mam wątpliwości, czy to nie był sok z kartonika. Ja wiem, że przy dużej ilości ludzi to na pewno się łatwiej jest ogarnąć. Wiesz, tam ludzie na zmywaku to by tam musieli mieć po 4 ręce jak Goro z Mortal Kombat, No. żeby wyrabiać. Dobra, my też nie jesteśmy jacyś normalni, nie? Jeśli Chyba chodzi ty. o porcję. Jeśli idziesz i płacisz za tak naprawdę to trochę większą przystawkę, 45 zł i dostajesz ją w papierze, do tego popijasz to w papierowym kubku kompotem za 12 zł. Dodatkowo jeszcze czytasz w karcie, że proszę nie dzielić rachunków, bo się nie będziemy wyrabiać. No trochę to tak mi... O, to Bondo, ja Cię nie poznaję w ogóle. No bo mnie... To miejsce się trochę, nie wiem czy stylizuje, że są jakby takim centrum Cicho promującym tam. kulturę tatarską w Polsce. Czyli to trochę wysyła taki sygnał, że są jakby taką organizacją powiedzmy non-profit. Jak Ci się podobał ten Wierzchalin? No Jest klimat, nie? jest Mega. zajebisty klimat. Może się to nie każdemu podobać. Ta turystyka tutaj jest taka samodzielna. Są takie rejony, że oznaczenia, jest dużo. strzałki, tablice informacyjne, że Cię prowadzą za rączkę. Możesz odnieść wrażenie, że ktoś Cię traktuje jak batołka, nie? Że jak nie będzie co 20 metrów strzałki, to zaraz zgubisz się, będziesz dzwonił. A tutaj jest tak, jakby wszyscy mają świadomość, że jak przyjeżdżasz, żeby tutaj, nie wiem, pochodzić, pozwiedzać, musisz sobie jakoś tam radzić. Spaliśmy jak zabici. Wymyśliliśmy sobie już wczoraj, że jajecznicę sobie zrobimy tam przy wiacie, przy zbiorniku wyżary. Oczywiście leave no trace, żadnych śladów i nie było ani ogniska, ani nic, bo to by była wiocha. Chcieliśmy tu spać, no. I to kiedyś wymyśliłem. No ile osób może powiedzieć, że spało na dziko w galerii sztuki, nie? No jest to już podniszczone, ale to sobie o tym zaraz pogadamy przy okazji robienia jajeczniczki. Teraz trzeba się zwinąć. Pogoda prawie jak na pustyni. Wczoraj momentami do nas smażyło, a o 23 chyba spadła temperatura do zera. Różnica ponad 20 stopni w ciągu doby. Zwinął obozik i lecimy tam. Trzymaj się drzewa jak nie możesz. Można powiedzieć, że Puszcza Knyszyńska zbiera swoje ogniwo. Nie to chciałem powiedzieć, ale też. Można powiedzieć, że Puszcza Knyszyńska oferuje bardzo wiele atrakcji. Można nawet powiedzieć, że jest mocno obfita w dary puszczy. Ale jak się, że tak powiem, człowiek tak do późna nacieszy tymi darami, to jest jak jest. No co? Nie ma nic za darmo, proszę pana. Fajna ta galeria, tylko się rozpada faktycznie. Ona była z zamysłem zrobiona przez chyba studentów ASP i jakieś stowarzyszenie ludzi ze stwardnieniem rozsianym. 8 lat temu, bo to 2017 i ona była z takim zamysłem robiona, że ma się, wiecie, zestarzeć tak jak drzewa. Masz uchwyt uniwersalny pod ręką? To co, panie Michale? Zażywamy posiłku i spierdzielamy się doprowiantować i na start. Chlebuś? Smacznego. Wyłączamy, nie będziemy was katować jedzeniem i mlaskaniem i zaraz spadamy dalej. No, tamta była mniejsza. Tamtej było więcej, ale była bardziej zwarta. Tamta była gorzkawa jednak. Komu by tu wysłać kupę? Wszystkim. Juniory by się cieszyły. No, żarty z kupy zawsze spoko. Sprawdzam. Nie pachnie ten las, jest sucho i nie pachnie. Ostatnio jak się włóczyłem z Przemasem po borach, taki nawet gęsty, duży las pachniał jak kwietne łąki, a tu jest bezzapachowo. Chodźmy na rekonesans. Las naturalny, nietlenny rękoczego. Byliśmy w Supraślu na zakupach. Zrobiliśmy sobie zaprowiantowanie na dziś, na jutro. Tutaj zaraz przy Supraślu jest główna droga, a po obu stronach drogi, w jedną stronę do Supraśla, do rzeki, a w drugą stronę do rezerwatu, w którym się właśnie znajdujemy,
jest obszar Zanocuj w lesie i postanowiliśmy go sprawdzić, tylko nie wiemy, w którą stronę od drogi pójdziemy, czy pójdziemy w stronę rzeki, czy pójdziemy właśnie w dół. Ale na razie przyszliśmy zobaczyć sobie Las Cieliczański. Szliśmy cały czas z krajem rezerwatu. Prawie 400 hektarów takiego lasu, powiedzmy, naturalnego. Dobra, o dużym stopniu naturalności, chyba tak to się mówi. Chodzimy sobie z Bondem, robimy fotki, napawamy się turbo ciszą, ale też taką ciszą, wiecie, jak w Borach, nie? Czyli to jest taka dosyć głośna cisza, ptaki, szum drzew. Trochę duszno, bo ma być wieczorem burza, dlatego też między innymi zmodyfikowaliśmy trochę plan. Mieliśmy iść więcej i mieliśmy nocować na Górze Świętej Anny przy wieży obserwacyjnej, przy wieży widokowej, ale jak ma być burza, to spanie na szczycie góry, gdzieś tam przy czy na wieży, no może nie jest najlepszym pomysłem, dlatego zweryfikowaliśmy plan. Chcemy też trochę zobaczyć ten obszar wyznaczony, czy on jest taki wow, czy taki set, czy taki na odpierdziel. Co do Lasu Cieliczańskiego, zaraz za Supraślem jest miejscowość, wioseczka, która się nazywa Cieliczanka. Jest zresztą leśniczówka w Cieliczance. Postawiliśmy samochód, bo jest tam parking na parach. Tu nie ma nigdzie ludzi. Nie widziałem żadnej osoby z dużym plecakiem. Widziałeś, Bondo, kogoś z dużym plecakiem w Supraślu? No, nie. Rowerzyści z sakwami tak, kilka osób. Znów był kupon turystyczny czy bon turystyczny. My jesteśmy pod tym względem kiepskimi turystami, bo owszem, wydajemy pieniądze na bilety, na atrakcje turystyczne typu muzea. No wydajemy, wiadomo, w knajpach, wydajemy w sklepach lokalnie, bo też staramy się zawsze robić zakupy tam, gdzie jedziemy, nie przywozić z domu, tak żeby było mniej więcej porówno i uczciwie. Taka mikroskala, no ale to co zwykły szary człowiek może zrobić. Zmierzam do tego, że my w ogóle, nasza społeczność, to nie jest pewnie najbardziej atrakcyjna dla takiego przemysłu turystycznego, nie? No za noclegi nie płacimy, bo mamy za free. Dużo sobie radzimy we własnym zakresie. Gotujemy, bo to część naszego hobby i bardzo wiele osób uwielbia sobie coś tam upichcić w terenie. I nie mówię tam o jakimś żarciu, wiecie, 3-daniowym obiedzie, tylko nawet zupkę chińską. Generalnie no nie wydajemy super dużo kasy. Pewnie przemysł turystyczny i firmy i ludzie, którzy z tego żyją, no to taki turysta wydający pieniądze jest pewnie atrakcyjniejszy niż taki, co przyjedzie, samochód postawi, najlepiej postawi samochód na krzywy ryj i później zniknie w krzakach na 4 czy 5 dni i wróci, nie? I pojedzie do domu. Zrobiliśmy sobie taką traskę, tam parę kilometrów, raz 5 czy 6 i będziemy później jechać już, jeszcze połazić już z dużymi plecakami, bo na razie to jesteśmy na cwaniaczka, mały plecak, picie, aparaty, baterie. Widać, że turystów nie ma. Co pokazujesz? No widzę. Ty nie musisz mi pokazywać, ja to czuję, nie? No, wszystko jest żółte, nie? W ogóle świerki i sosny, jak zawieje wiater, będziecie słyszeć, bo mi się wtedy głos zmienia. Ostatnio wszystko jest dobrze, coś tam gadam, nosek wysmarkany, jest przepływ powietrza. Zawiało 2 sekundy, buchnęła żółta chmura, no i za 2 minuty ledwo gadałem. Idziemy dalej, wbijamy się, ale jest naprawdę, kurde, tylko gadamy z Bondem, że my jesteśmy przyzwyczajeni do różnych aktywności w lesie. Częściej się chodzi, powiedzmy, po ścieżkach. Bardzo często używamy ścieżek zresztą zwierzęcych, na przykład w Borach, bo po prostu jest ich dużo, są wygodne, a jakieś wcale nie są takie głupie, jeżeli chodzi o wybieranie drogi. Ale no czasami też walimy na szago, a walenie na szago najkrótszą drogą tutaj niezła udręka, może nie tak jak brnięcie przez śnieg po pas, taka pierwsza eksploracja, wytyczanie jakichś takich szlaków czy coś kiedyś. To nie było dla leszczy. Bondo tam idzie już coś tam. Muszę go gonić, bo mi kurczę ucieknie i ja go tu znajdę w tych chaszczorach. O, tu jest. Jakie kolorki. Ktoś tu przesadził z suwakami od saturacji. Chodźmy tropem gościa, który idzie przed nami. O, jak ładnie. Zrobię mu fotkę. Ładnie, co? Kurde, świeżynka. Można powiedzieć jeszcze ciepło. Niech mówią co chcą, ale moim zdaniem duży mężczyzna, nie dojrzały, ale duży, dorosły mężczyzna. Oczywiście jak to lubi, bo nie wszyscy lubią, nie ma obowiązku. Jak jest w takim miejscu, każdy w środku jest Kolumbem albo no jakimś innym takim, nie? Trailblazerem. To nic, że jest ścieżka i w sumie to jeszcze widać stare kolejny. Zupełnie nieistotne, nie? Chodź po smurfie. Dobrze, już idę. Ty, czemu po smurfie? Ty myślisz, że masz ciemniejszą brodę, co? Gówniarzu ty? Już nie powiem jaki? Kurde, ale tu fajnie jest. Oj, chyba woda, co ziom? Są komary, ale to jest tak ładnie, że Bondo ani razu nie narzekał jeszcze na komary, że są. To jest najlepszy papierek lakmusowy, nie? Jak bardzo mu się podoba. Poziom narzekalności. I też jak papierek lakmusowy, on wtedy zmienia kolor, nie? Tu może być miętkawa momentami już. Kres podróży, ale w sensie, że nie no, ja się tak jeszcze w miarę czuję, jakby co. O. No to, ale sucho, co? Czy idziemy po pieńkach?
Tu chyba jest brud. Obszar jest, kurde. Odnośnie wyżar, bo mieliśmy dwa pomysły, zrealizowaliśmy tylko jeden, ale drugi moim zdaniem też jest świetny i jeżeli będziecie chcieli skorzystać z naszych propozycji tutaj na miejscówki, czy jako zarys jakiegoś waszego własnego planu, to mam jeszcze jeden pomysł odnośnie galerii rzeźb, rezerwatu Chomontowszczyzna i obiektu, który się znajduje jakby po drugiej stronie rezerwatu, ale też poza, tak jak galeria rzeźb. Pogapimy się jeszcze chwilkę. Ptaków jest dużo. W ogóle wczoraj też jak na wyżarach żeśmy spali, to słyszałem przynajmniej kilka takich dźwięków ptasich, których chyba wcześniej nie słyszałem. Znaczy ja od niedawna zwracam może na to uwagę, na te poszczególne dźwięki ptasie. Jeden brzmiał jak stara komórka, taki stary dzwonek telefonu komórkowego. Nie mam pojęcia co to było. No Meksyk. Spotkaliśmy człowieka z psem w rezerwacie, ubrany jak nasz. Szukał wody dla psa, ale tam nie wiem czy się dopchał. Lecimy do samochodu, bierzemy duże garby i śmigamy. Ale nie wiadomo czy będziemy spać nad rzeką Supraśl. Więc dzisiaj wymyśliliśmy, że pójdziemy w stronę rzeki. Też teren wyznaczony. Może gdzieś tam na skraju, bo ten Supraśl tak płynie przez takie właśnie odsłonięte tereny. Widzę to jakiś taki lasek, te łąki i my tam hamaczki. Jak ja ostatnio tęskniłem za moim hamaczkiem. O. Oczywiście przecież wiemy, nie, że jak się idzie w taki teren, nie policzy się średniej tak jak się idzie bez plecaka po drodze. Za każdym razem wiemy, ile mniej więcej zajmie nam to czasu. Zgadnijcie ile razy dobrze żeśmy zaplanowali czasowo. Zawsze. Kurde, no ale no tu przyjechać i się spieszyć, wiesz, kopytkować jak gazela, to bzdura. Druga sprawa jest tak, że się nie da, wywali się na głupi ryj jak doktor Rodzeń. A few moments later. Cały czas idziemy obszarem wyznaczonym, wielki ten obszar tutaj. 150-letnie świerki, kurcze, sosny, coś, taki naprawdę stary bór. Trochę bym powiedział, że po izersku tak wygląda. Lepiej z tym małym fotoplecakiem się chodzi trochę, nie? Grubo ponad 2 dychy każdy. Połowa sprzęt foto. Baterie, powerbanki, obiektywy, statywy. 20% kuchnia i sprzęt do biwakowania. Przypomniało mi się. Zasuwasz jak dzik. Chciałem powiedzieć, że namierzyliśmy, że jest takie miejsce, w którym do Supraśla rzeki wpada Kobylica, Koralica, Kobylnica? Kopanica, o. Tam gdzieś w tamte rejony chcemy się wbić, zobaczymy. Żeby było ładnie malowniczo. No i niestety jest 20 po 5, musimy zasuwać, żeby rozbić obóz i zrobić obiad. Koło 19 jest niestety spore prawdopodobieństwo, że pogoda pierdyknie. No ale może nie będzie tragedii, jesteśmy dobrej myśli. Ale już dzisiaj z daszkami, nie bez daszków. Wyjdźmy z tych siatek, bo się czuję jak jakiś wartownik, ej. Odkryliśmy mukę na mapy.com. Na mapy czy? Na dawnych mapy czyli na mapy.com. Bondo odkrył głównie, że idziemy cały czas czerwonym szlakiem pieszym, a nie wiem. PDL-u było. Na mapach nie ma szlaku. No właśnie o tym mówię, że chciałem powiedzieć, że odkryłeś mukę. A, to przepraszam. No, Cofam. jest muka na mapy czy i nie ma czerwonego szlaku. Na MBDL-u jest zaznaczony czerwony szlak. Nie patrzyłem na mapie turystycznej. No, ale generalnie muka trzeba będzie zgłosić po powrocie. No jak znajdujemy mukę, to zgłaszamy i poprawiają chyba w ciągu doby. Ktoś o to dba, a nasze wspólne pomaga, nie? To można też tam coś im cyknąć, jak się znajdzie. No odbiliśmy z drogi. Pokazuję na mapie, że już kawałeczek za tym ujściem. Nie za ładny ten las do biwakowania. To poszycie takie brudne i dużo krzaczorów. No ale zobaczymy, nie? Nie ma co gdybać. Trzeba organoleptycznie sprawdzić, w razie czego albo się możemy cofnąć. Po drugiej stronie drogi jest piękny, podobny do izerskiego las wielki świerkowy, a tu jeszcze zobaczymy, czy ewentualnie da się odbić w prawo i się cofnąć, ale granicą lasu, a nie już drogą. Doszliśmy do rozlewiska, ale o tu nas zeżrą ziom. Pomijam to, że widoczność zerowa. Liczyliśmy na
Spektakularny widoczek z sypialni. Musimy się cofnąć i zdecydować, czy przechodzimy na drugą stronę tego szlaku drogi i wbijamy się w ten duży, świerkowy las, ładny, rzadki i z ładnym poszyciem. Czy się cofamy tu, górą, drogą. Próbujemy na szagu tam na tej górce się przebić, ale no z nadzieją, że tam będzie na skraju lasu, że nie będzie chęchów. No ale jedno jest pewne, stąd musimy iść, bo nas zjedzą. A teraz jeszcze walimy węglem, bo spoceni to już w ogóle. Powiem wam, co robimy w takich sytuacjach, bo no, trzeba znaleźć miejsce na obóz, zwalamy plecaki albo gdzieś kitramy, no tutaj to niespecjalnie trzeba było je kitrać, chociaż jak teraz siedzieliśmy, to przyjechało 2 rowerzystów parka. Ja śmignąłem w jedną stronę, Bondo w drugą, jak doszliśmy gdzieś do ściany, to fotka, wracamy i narada. Ja poszedłem tam, dotarłem do ściany w 2 miejscach, przed młodnikiem i za młodnikiem, dramat i rozlewisko i no chaszczory straszne. A Bondo poszedł w tamtą stronę, jak im pokazał zdjęcie, zapraszamy. Trzeba się instalować, trzeba zrobić obiad, który okaże się znowu kolacją, ale je ne regrette rien, jak mawiają ci Anglicy przed wody. Jak będziecie chcieli, to wam zaznaczymy to miejsce oczywiście. Niedaleko Cieliczanki, to chodźmy się zainstalować. Tutaj to jest, kurczę, w porównaniu z tym, gdzie ja przed chwilą byłem, to tu jest autostrada, cholera. Prowadź, wodzu. To tutaj? Przygotowany stoliczek, Aha. poziomowy. No proszę, no spoczko. Tam jest też płasko u góry. Kwadratowych, Ile za metr? I czemu tak drogo? bezcenne. Zapraszam do drugiej lokacji. No tu nawet u góry nie jest strasznie jakoś tak gęsto. O, okej. Chyba się domyślam, gdzie jest druga miejscówka. Aha. Przyjemna dacza. Tak. Niestety słoneczko już jest trochę za nisko, bo przed chwilą tutaj Tak? świecił się jak święty gral. No przysięgam, nie? Tak? Mówił do ciebie? Chodź tu, zabiwacz, postaw na mnie kuchenkę i zrób Marusiowi pyszniutkiego naked burgera. Tak mówił? Dobra, to tu zostajemy. Ale ja muszę wejść jeszcze tam na tą górkę, nie da rady, nie? Żeby OCD zaspokoić. I tam jeszcze pójdę zobaczyć. Co? 2 drzewa do hamaka. No nie wiem, drzewa do hamaka w lesie? No może coś znajdziemy. Ziom, poczekaj, jeszcze się nie rozwieszaj. Tam pójdę zobaczyć tu na tą górkę płasko, gdzie jest. I tam, bo tam mi przebija słoneczko i meszek widzę. Tam. Nie no. Ewidentnie Bonda miejscóweczka najlepsza. Polazłem tutaj, tam znowu się zaczynają chaszczory. Nie ma sensu. Tu też jest ładnie, ale nie ma stoliczka. Kurde, to tu jest wszędzie ładnie. To są miejscówki 10×10, nie? Na tym Podlasiu, tej Knyszyńskiej. On pyszniutka kora była, widać. Patrzę, czy aby tam może gdzieś leży, bo Bondusiowi się marzy wieszak. Może coś porzucili, ale nie. To trzeba mieć wyjątkowego farta. Albo wiedzieć, gdzie mocno szukać, nie? Jak się nie zna terenu, to co możemy tylko po takich ośladach. Chodźmy zrobić domek. A co? He was born by the roadside in a broken down carriage. Came into life on the run. Found on the doorstep of an Proszę pana. No, muszę się popsikać, ale to dobra, jak pokroję żarcie. A jak sobie życzysz cebulkę pokrojoną w piórka? Sierrawno. Ja robię tak, jak mi wygodnie. Chcesz z okazji krojenia pieczarek powiedzieć coś o grupie dla pieczarkarzy? Nie ma szacunku dla sklepowych pieczarek? Tak. Ale tylko sklepowych, tak? To jak takie na przykład Takie prawilne, rosnące na łące to są... na ten sam talerzyk co cebulkę? Czemu ja chcę? Co ty robisz? Gdzie ja? Później ludzie powiedzą, że ci się wpieprzam w kompetencje. No zwariowałeś. Ja ci tu mogę przygotować, mogę być twoim pomocnikiem niewykwalifikowanym, ale wiesz. Ci coś powiedział? Mów. Duby smalone, Mów jak- bredzisz, a gmin rozumowi bluźnisz. Mów jak ojcu, tylko nie kłam. Takie... No wiesz. Dziadu. Mogę smażyć? You deserve a good time. Let me hold you down, down. Body floating like a cruise line. Won't you be my moonshine? 'Cause you Zjedliśmy burgerki, były petarda. Bondo jak zrobi burgera, to nie ma wiecie czego we wsi. Mięsa.
Chyba, że akurat robisz wege z kiełkami. Sprawdziliśmy monitor Bush, zrobiłem screenshota. Według naszych szacunków mamy jakieś 25 minut, zanim pierdyknie w nas front. Na szczęście chyba burza pójdzie dołem. Były dwie burze i się zbiły w jedną, ale tak ją ciągnie trochę, idzie na wschód, ale ciągnie ją na południe, więc ją nas tak smyrnie. Ale deszcz nas nie ominie, nie? Więc musimy wszystko pochować pod plandeki, pozwijać, pozabezpieczać, bo no mówię, mamy myślę, że 25 minut, zameldujemy się jak zacznie padać. Chyba, że nie zacznie padać, byłoby super, ale... Jak mówią Francuzi, marne chance. Zabezpieczmy dobytek albo odbytek będzie z tego. Pomyliśmy się o 15 minut gdzieś. On zaczął powiewać. 3, 2, 1. Zapalę lampkę. O. No, dopóki to nie drzewa, tylko szyszki, to luz. Siedzimy u Bonda pod plandeką, nie? No bo co, zjedliśmy teatralnego. Znaczy ja zjadłem, bo Bonda swojego nie chciał. Nie wiem czemu. Będziesz miał 2 zaraz. Nie jednego, bo jednego zjadłem. Patrzymy na monitor Bush. Monitor Bush, apka, polecamy, słuchajcie, naprawdę jest. Tam Wawka i okolice to oberwały, to tak należycie dość. Dobra, odmeldowujemy się, bo tak, aparat schowałem już. Plecaki zabezpieczone, nie wiem czy zobaczycie. Na podłodze leżą, są przykryte, nawet przybite. No i tyle, no. No, do widzenia, do zobaczenia rano. Jutro uroczysko. Mam nadzieję, że będzie ładna pogoda. Ale chyba nie ma padać, nie? Jutro w ciągu dnia. Nie mam pojęcia. Oj, sorki. Siedzimy sobie z Bondem, u niego pod plandeką i rozmawiamy o ważnych rzeczach, nie? No bo bada. Ale żeśmy w sumie stwierdzili, nie mówi się o jednej z najważniejszych zalet, naszym zdaniem, plandeki w porównaniu na przykład z namiotem. Namiot jak w takim momencie zaczyna padać czy coś, jesteście w dwójkę, w trójkę, każdy ma ten mały taki powiedzmy namiocik, no to każdy idzie do siebie. Albo drzesz japę, no ten deszcz mocno puka, to drzesz japę, ale tak naprawdę to nie drzesz japy, to jesteście wyalienowani, nie? A tutaj? Hamak żeśmy sobie związali na środku, żeby nie przeszkadzał. Tutaj taka glizda właśnie może z jakiejś takiej siatki, czy nawet moskitierki, z takiej siatki jak moskitierka, żeby go ściągnąć na niego, żeby objętość mu ograniczyć, to by miała sens. No i przecież jest Hawira, kurczę, z 10 metrów kwadratowych. Co można w czwórkę spoko siedzieć, ugotować na kuchence, gadać, wszystko robić, co tam się chce, nie? Raczyć się darem puszczy, czy tam czymś. Albo i nie. Plandeka nawet duża na glebie, nie? Jako czynnik wspólnototwórczy jest zdecydowanie lepsza niż małe namiociki. Rzekłem. Pała ci. Tak, a wy ja. No teraz to już naprawdę dobranoc. Jezus Maria, co tu się wczoraj działo? Duchy, musimy się otrząsnąć. I musimy ruszać dalej w drogę, zebrać naszą drużynę. Nie wiem, kto to zrobi. Potrzebuję dzisiaj kierownika, a prawdopodobnie nawet poganiacza. Mucha? Okazuje się, że można też nabyć wadę wymowy. Nie wszystkie muszą być wrodzone. Nie, muszę się obudzić do końca, bo na razie mam IQ za skrońca. Jest zdecydowanie za późno. Jesteśmy żywym dowodem na to, że powiedzenie uważaj czego sobie życzysz nie jest tylko pustym sloganem. Uważaj, bo jeżeli poszukujesz ducha puszczy, to duch puszczy może poszukać ciebie. A zabawy będzie sporo, jak zaprosicie kolegów albo sąsiadów. Duch puszczy jest dość surowym nauczycielem życia, no co wam będę gadał. No. Chcesz coś powiedzieć? No. Możemy uznać, że tropienie ducha puszczy mamy jakby zakończone. Zwijamy się, zwiniemy ten obóz. A komary, chociaż te komary, co nas wczoraj wieczorem pogryzły, to niektórych to jest mi nawet trochę żal, ci powiem. One się nie spodziewały, myślę, wszystkiego, co je spotkało. Człowiek stary, a głupi sobie sam krzywdę może zrobić. Nie? No, ty jesteś nienawistnikiem komarów światowej klasy. Dobra, zróbmy coś, żeby być gdzie indziej. Several bad puns later. Będę musiał odszczekać wszystko złe, co powiedziałem na twój temat. Szarlotka malinowa. Sernik baskijski, pistacjowy. Co podać? Tak. No
tak wyjątkowo jak dzisiaj to nam dawno nie szło. Chyba zrobiliśmy błąd, narzekając na spotkanie wczorajsze z Duchem Puszczy. I nas pokarał dzisiaj, nie szło nam dzisiaj strasznie. Żeśmy się za bardzo trochę może zafiksowali, żeby zjeść coś w Supraślu. Może on jest klejnotem w koronie Jagiellonów, ale on był dzisiaj strasznie obłożonym klejnotem. Przyjechaliśmy sobie do Sosnowika, niedaleko tego uroczyska Skarbacinka. Już nie zdążymy go zobaczyć, bo jest 4:05, a potrzebujemy zjeść obiad. Więc zrobimy sobie teraz jedzonko. Jesteśmy zanocuj w lesie, jesteśmy na parkingu, bo postanowiliśmy wykorzystać sobie ławkę. No pogoda ma nas nie rozpieszczać, nie? Dzisiaj od wieczora, tam chyba o 20, tak? Czy 21, czy za chwilę. Ledwo zdążymy zrobić jedzenie. Dobra, to może ja nie babule, nie? Chciałem tylko zameldować, że nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem, to nic takiego, nie? Trzeba umieć sobie improwizować i zmieniać plany alternatywne. Wcześniej jeszcze zajrzeliśmy Pulko, to się nazywa, tak? Bo znaleźliśmy miejscówkę na chyba grupie biwakowej, później ona jest zresztą zaznaczona na Google Mapsach, niedaleko Supraśla. Dojazd jest taki wymagający dosyć, ale to, co tam się działo, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania, nie? Taki plac wielki, piknikowy i ludzi po prostu setki. Widzieliśmy jakieś plandeki, widzieliśmy jakieś hamaki, no ale też dużo takich ludzi, którzy przyjechali sobie na piknik. Zróbmy jedzonko, panie Bondo, bo ja już ledwo mówię, a Bondo ledwo siedzi. Zróbmy coś z tym wieczorem, żeby był jako taki, czyli chociaż się najedzmy. To nie będzie nagroda za dzisiejsze sukcesy, ale będzie pocieszenie z dzisiejszej porażki. O, mamy jerky, beef jerky z onchona. Barbecue czy pepper? Obojętnie. Proszę. Two 2,000 years To later. jest przyprawa. Do not eat, moja ulubiona. Chcesz też? Un herbacito, por favor. Nie wiedziałem, że znasz francuski. Pamiętaj, że tu się nie zaprowiantujemy, nie? Bo niedzielka. Na śniadanie mamy co? Teatralny z maltanką. Skończył nam się prawdziwy boczek i mamy sklepowy. Konserwacja. Dosyć sporo boczku jak na danie wege. Proszę uprzejmie. Dziękuję. Ciepłe? Może wiedzą, że mamy chałwę. Ale wczoraj nie było nigdzie słychać, nie? Tam jest Silvarium, ogród leśny. Jak się ma pecha, to później można mieć farta, nie? Puszysty. Tak, żeby do Ciebie pasował. There was on my trail. Mi się wydawało, że to zapasowe życie wczoraj zużyłeś wieczorem. It's gonna be okay. Co tam widać, ziom? Głównie to mnie. To dobrze, może być. Nie dobrze. Mieliśmy wczoraj nie farta z tym parkingiem. Nie farta i farta, bo mieliśmy nie farta z parkingiem, że spaliśmy zupełnie nigdzie. Ale było tak cicho na początku,
że aż piszczało w uszach. Parking, który w ogóle na MBDL-u Bondo miał zaznaczony, a ja nie. Mieliśmy wszystko te same ustawienia i Bondo miał zaznaczony tam parking, a ja nie miałem. Później jak się zaczął koncert, kiedyś spaliśmy całkiem niedawno między 2 watachami wilków. I mieliśmy koncert taki solidny. To, co się działo wczoraj od 10 do 1. Byłem uczony, że wilki wyją zazwyczaj do północy. Te były jakieś albo nawiedzone, albo po duchu puszczy, nie wiem, coś tam działo. W każdym razie do po 1. I chyba w pewnym momencie z 4 stron mieliśmy koncert. I to nie takie pojedyncze sztuki, naprawdę grubo i blisko. Petarda. A teraz żeśmy się zwinęli i chcieliśmy zjeść gdzieś śniadanie w cywilizowanym miejscu, w sensie mieć stolik. Ale koniec końców na pałę trochę podjechaliśmy, jeszcze zwalone drzewo, więc musieliśmy objechać taką dróżką, która tu jest obok. Podjechaliśmy na miejsce, które było zaznaczone jako No Name Outdoor Shelter na mapy 3. A tu jest, proszę Państwa, High Life. Bardzo ładne to je, czyściutkie, zadbane. Miejsce się nazywa Zadyszka. Polana rekreacyjna Zadyszka. Nigdzie tego nie ma. Cwaniaki se wybudowali, komuś nie powiedzieli, a tu byśmy tak spali, taka miejscowa, wiata, kominek, drewno napierdzielone dookoła już gotowego. Nie będę się denerwował. Zjem i wtedy wam to pokażę. I kawuśka, smacznego. Kanapecki. To jeszcze nie koniec wycieczki. Zabieramy was jeszcze do Sokółki. Mamy tam pewien tajny namiar. Nie będę wam opowiadał. Zobaczycie, ale najpierw zobaczcie, kurczę, miejsce, które się nazywa Zadyszka i nie ma go na żadnych mapach. A powinno być, przecież to jest miejsce Lasów Państwowych, czyli właściwie nasze wspólne. Zobaczcie, Zadyszka. Po lewej stronie wiatka, te wiatki to takie dziwolągi, takie grzybki, nie? Ten daszek nic nie daje. A po prawej są kisty chyba do wożenia zwierzaków. Brama jest na kłódkę, ale jest otwarta. Na wejściu są stoły. Tu jest miejsce na ognicho. Tu są toje. Tam, na uboczu. W bardzo przyzwoitym stanie. Zapas drewna, chyba zamknięty na kłódkę, ale jest bardzo dużo drewna w środku w wiacie przy kominku. Tu jest następne miejsce wyznaczone na ognicho z ławkami. Tam w ogóle dopiero tam jest płot. Ogromne miejsce i na hamaczki, i na samochód, czy coś, na kampera, czy... No petarda. Cieszymy się, że je znaleźliśmy. Szkoda, że nie było zaznaczone na mapie, bo pewnie byśmy tu wczoraj spali, ale nie mielibyśmy koncertu wilków, nie? Pewnie. Bondo, ile tutaj było kilometrów od tego parkingu, co my byliśmy? 7 kilometrów. No wiadomo, drogi szutrówki takie, no... Takie sobie, ale miejsce jest warte uwagi na pewno. Trochę niepokojąca jest ta szlaban z łańcuchem i z kłódką, ale no jest otwarte. Chyba ogólnodostępne. W ogóle czyściutko, żadnego śmiecia, nie? Zobaczcie, jaka wiata. Tylko ciemno. Czekajcie. Poczopek. Momencie co da? No. Jest ładnie wypoziomowany stolik, ale ławka niekoniecznie. To prawda. Poprawiamy? On wie, jak mi skopać psychikę, nie? No to prawda, jest krzywo, nierówno. Idziemy stąd. I oczywiście wszędzie supraskie sosny. Czyli sosny masztowe. A, miałem wam coś powiedzieć. To nie jest wymysł. I faktycznie jest coś takiego jak sosna supraska. Takie strzeliste sosny, a w ogóle tu w okolicy Supraśla. I to mi się strasznie podoba. To jest taki niuans w sumie. Mówią na to święte drzewa. Doczytałem się, znalazłem kilka historii różnych. Wieszano kapliczki, nie? Na starych sosnach. Tylko na sosnach. Bo to były święte sosny. I jak ta sosna się przewróciła, no nie daj Bóg ją gdzieś usunąć. Ludzie niespecjalnie mieli ochotę ją rąbać na kawałki, czy palić, czy coś z niej robić. No bo święta. I w kilku miejscach widzieliśmy, chyba w 3 miejscach widzieliśmy, poruszając się tu po około, w 3, nie? Leżą te zwalone stare sosny, bo to takie sosny, wiecie, grubo ponad 100-letnie. I na nich jest wybudowany normalnie daszek i są takie zadbane, wiecie, leżą sobie, nie? Nikt ich nie tylko je zabudowali, żeby pewnie trochę przed warunkami atmosferycznymi je osłonić i tyle. Już nie chodzi o kwestie religijne absolutnie, ale jest to pewien fajny taki niuansik poszanowania też dla natury, nie? Człowieka. Podoba mi się to. Ale na Podlasiu tak jest. Niektórzy mówią, że Podlasie, to tam ten wschód Polski, że on może trochę jakiś bardziej zacofany czy coś, ale ostrożny byłbym w tego typu historiach. Kraina ludzi prostych, my też jesteśmy prości, więc nam się to podoba, nie? Tylko ten duch puszczy taki wymagający, no. A teraz co, panie Michale? Sokółka? Bondo zabiera mnie na coś pysznego, co dostał cynę od Brachola. Zobaczmy, jaki ten twój Brachol ma gust, a co? Ej, wiesz co? W sezonie grzybowym musimy tu przyjechać. Co? A ty będziesz krzemienie zbierał. Aha, w ogóle, jak będziecie chcieli sobie tu przyjechać, to weźcie worek na krzemienie, bo tu na każdej drodze
Ja nie wiem, czy to jest legalne, nie? Bo tu można połowę dróg wyzbierać, a tutaj wszędzie, gdzie się nie spojrzy, są krzemienie, więc jak komuś brakuje. Szliśmy raz, to mi Bondo wrzucał do plecaka. Nie wiem, ile tam tego mamy, ale trochę mamy, nie? Też Nie zwalaj wszystkiego na mnie. wszystkiego nie. Ale to twój brachol wysłał nas do Sokółki. I teraz ja ledwo stoję na nogach. Nie, potrzebuję kawy, Red Bulla i potrzebuję wszystkiego, co da energii. Nawet nie mamy teatralnych. Aha, ale to też cukier. Dobra, nieważne. Przyjeżdżajcie, jest petarda. Białowieska taka więcej pilnowana i w ogóle tu ci, tu tamci, a w Knyszyńskiej jest spokój 100%. Szacuneczek. To co? Na wynos? It don't fit. I can't wear it. God damn it. Just Wracając, jak już mamy wreszcie jakiś w miarę normalny zasięg, postanowiliśmy przejrzeć komentarze. Wrzuciłem wczoraj ruchome nagranie, jak wstaliśmy z Puszczy Knyszyńskiej. Za tych, co nie mogą oczywiście, że spotkanie z duchem Puszczy możemy uznać za zakończone. Sukcesem. Sukces to tutaj pojęcie względne. No i komentarze, nie? Naszych wariatów. Maciek, ale ten duch Puszczy musiał was z planszy zmieść, zmęczeni i szczęśliwi. No, z tym zmiataniem z planszy to bym nie przesadzał, nie? Już kiedyś żeśmy się spotkali. Nie ma bezpiecznej dawki, Rafał pisze, dlatego trzeba pić do skutku. No, a te skutki mogą być opłakane w skutkach później. Trzeba ostrożnie. Przemek zapytał, a zostajecie jeszcze na jedną noc? Można do was dołączyć, ale to czytam 21 godzin później niestety, bo naprawdę byliśmy w takich miejscach, że net... Asia, o patrz, skadłam wcześniej, być na Podlasiu i nie być w Puszczy Knyszyńskiej, bo napisała tam, toż to zbrodnia. Czyżby duch Puszczy was wytropił? Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Troszkę. No pytanie, kto na kogo polował, nie? Tak, znaczy ja wiem, kto padł ofiarą, niewinnie. Nie no, uznaliśmy, że to remis i tego się będziemy trzymać, no. Łukasz nam zazdrości, Kamil napisał, moje okolice, piękna przyroda, no naprawdę macie tam dobrze, nie? Dobre miejscówki, cholerka. Świry instagramowcy. Biały Off-Grid pyta, czyli będzie film z podlaskiej przygody? Będzie, a nawet 2. Będzie film z wypadu na Podlasie do Puszczy Knyszyńskiej i będzie bondowy kulinarny special. Sewianna 3. EDC na Podlasiu, a ja z Podlasia w Kujawsko-Pomorskim. Nośmy się minęli. Pinky's Brain, ale trafiłeś akurat, ja pierwszy raz na Podlasiu, 3 dni i 3 parki narodowe obczajone, pozdro. No i jak było? Nam się podoba na Podlasiu, to jest nasz klimat taki. Orkowe włóczęgi, duch Puszczy odcina nogi. I to jest dobre, kudłacz. Jak byłem na Podlasiu, zauważyłem, jak życie może płynąć powoli. Ludzie jeździli w okolicach 30 km na godzinę. Później się dowiedziałem, że z duchem nie da się szybciej. Nie, z duchem nie powinno się jeździć. Ale komentarz jest dobry. Ale wy jesteście świry, nie? O matko.